Mamy wieczór, zaraz będzie zachód słońca. Mam nadzieję, że zdążę to nagrać, zanim zrobi się ciemno. A dzisiaj chciałam pokazać, to jest francuski tasak artyleryjski z epoki napoleońskiej, wzór 1831. Popularnie nazywany gladiusem z uwagi na swoje podobieństwo do mieczy rzymskich, gladiusów. W pochwie skórzanej, czarnej z metalowymi okuciami. Widać już po niej, że jest stara i zniszczona, tutaj powginana. Także jest to oryginalny tasak. Tak wygląda w środku. Widać, że to nie jest nowa replika. I przy okazji, żeby zaznaczyć, dlaczego on jest nazywany gladiusem, mam tutaj do porównania replikę gladiusa rzymskiego. W takiej oto ładnej, ozdobnej pochwie. Oczywiście przeciętny żołnierz rzymski w tamtych czasach na pewno nie miał takiej oto ozdobnej pochwy, ale bardzo mi się ona podoba. I gladius wygląda właśnie tak. Jest bardzo leciutki. Nie wiem, czy w tamtych czasach były tak lekkie, czy to jest po prostu właściwość tej konkretnej repliki. Ale jak widać, wielkość i kształt mniej więcej podobny. Tylko muszę sobie oprzeć na takim mało ozdobnym pomarańczowym worku, ponieważ zapada mi się w ziemię, a nie chcę, żeby mi się zapadał i brudził. Stój. Dobra. Rękojeść w jednym kawałku, odlewana w całości z brązu. Ma tutaj karby, antypoślizgowe karby. Taki oto tasak nie służył do walki, tylko raczej jako narzędzie obozowe, saperskie do rąbania faszyny. I dzięki szukaniu informacji do tego odcinka dowiedziałam się, czym jest faszyna. Faszyna to są takie właśnie cieniutkie gałązki, czyli mniej więcej... Czy to jest ostre? Nie. To jest niezwykle tępe, więc nie pokażę, jak się nim rąbie faszynę. Dalszą część niestety muszę nagrać z domu, ponieważ po pierwsze zaczęło się robić potwornie zimno i niesamowicie bardzo zmarzły mi palce, zwłaszcza podczas trzymania metalowych elementów broni. Po drugie, rolnik chciał przejechać traktorem, no i musiałam szybko zabierać z drogi statyw. Przy okazji jeszcze wpadł mi w błoto mój puchaty zeszyt z jednorożcem, także ciężkie jest życie artysty. No i ja przesunęłam się kawałek dalej, rolnik wjechał na pole, no i odpalił kultywator, czy jak to się tam nazywa, to ze szpikulcami do spróchniania pola. I dawajże po tym polu w tej nazad. I ten dźwięk odbijających się kamyczków od metalowych elementów tego kultywatora, także nie dało się nagrywać w takim hałasie. Ja się przeniosłam kawałek dalej. Już się rozstawiłam. Myślę, że będzie dobrze. I co? I drogi traktor. I co robi? A zgadnijcie. Dokładnie to samo. Także nie dało się za dnia. Słońce zaszło, dzień się skończył. Idealna pora, żeby wyjechać na pole. Najlepsza. Natomiast rolnik, jadąc sobie spokojnie traktorem, widząc mnie ze statywem, myślał sobie, no już do reszty pojebało tych influencerów. Stoi to jakieś takie dziwne, przebrane, wyciąga jakieś miecze, do roboty by się wzięli normalnej. Jeszcze muszę dodać, że ten tasak, nazywany pogardliwie wycinaczem kapusty, pozostawał w służbie czynnej do około 1870 roku, do wojny francusko-pruskiej.
To, co tutaj widzimy, to też francuski tasak piechoty, tylko że wcześniejszy niż Gladius, bo z 1816 roku. Używany podczas wojen napoleońskich, standardowe wyposażenie francuskiej piechoty na początku XIX wieku. Przydatny w walce wręcz w ograniczonych przestrzeniach. Jako uniwersalne narzędzie obozowe, np. do rąbania drewna. Głownia stalowa jednosieczna, jednokabłonkowa, odlewana mosiężna oprawa. Kabłąk zakończony jelcem z kulką. Głownia stalowa. Pochwa jest oryginalna, naprawiana chałupniczo. Tu dla porównania mam typową szablę francuską z 1945, gdzie jak widać nie jest odlewana w całości, tylko złożona z różnych materiałów. To mi nawet wygląda na drewno. Chociaż oficjalnie klasyfikowany jako szabla, przyjął nazwę tasaka lub półszabli ze względu na swoje niewielkie rozmiary oraz pomocniczy charakter. Tutaj mam dla porównania wielkości tą szablę francuską z 1945, którą już pokazywałam. Takie sobie chwycę w poprzek, żeby zmieściły mi się one w kadrze. I jak widać, jest ona dłuższa. W ogóle zdziwiło mnie to, że jest tak słabo zakrzywiona jak na szablę. I prędzej czy później też nagram o niej materiał. Natomiast tasak, jak widać, jest to narzędzie, ponieważ twórcy nie silili się na nadanie mu zbyt wielu szczegółów w jego konstrukcji. Na przykład nie ma on zbrocza, czyli tej bruzdy biegnącej wzdłuż ostrza. No i tego typu tasaki nosili głównie podoficerowie, grenadierzy, saperzy oraz lekka piechota. W kolejnym odcinku będzie ten miecz i był to ostatni długi miecz używany przez ludzkość jako standardowe wyposażenie żołnierza w bitwie. To jest kaskara. Ostatnia bitwa z użyciem kaskar wydarzyła się w XIX wieku.